Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy coś wyjątkowego. Zrobimy mitenki, takie, które mają bardzo specyficzny kształt. Będziemy je wykonywać techniką łączoną, zwykłym szydełkowaniem oraz szydełkowaniem tunezyjskim. Wykorzystamy ponownie włóczkę Polo od firmy Opus Natura. Będę potrzebowała szydełka zwykłego w rozmiarze 5 mm i szydełka tunezyjskiego w rozmiarze 6 mm. Ja mam szydełko z żyłką, ale sprawdzi się równie dobrze zwykłe szydełko tunezyjskie albo nawet nie tunezyjskie, zwykła szóstka, ale musiałaby być dość długa, nie mieć żadnej takiej gumowej rączki. Najlepiej jednak zaopatrzyć się w szydełko tunezyjskie, włóczkę i zaczynamy. Przygotowujemy najpierw szydełko mniejsze, szydełko w rozmiarze 5 mm. Będziemy wykonywać ściągacz, tę dolną część. Na tę część mam zarezerwowane mniejsze szydełko, żeby ściągacz porządnie nam otulał rękę i żeby nie był zbyt luźny. Składamy sobie włóczkę na krzyż, tak żeby długa końcówka skłębka była na górze. Szydełko ląduje w pętelce. Pobieramy, przeciągamy pod pętelką i zaciągamy. Mamy supełek początkowy. Teraz pora na wykonanie 15 oczek łańcuszka. Jeżeli chcecie mieć ten ściągacz jeszcze dłuższy, wywijać go albo żeby był krótszy, no to po prostu modyfikujemy długość ściągacza długością łańcuszka początkowego. Teraz wykonujemy półsłupki, wbijamy szydełko w drugie oczko licząc od szydełka, pomijamy jedno oczko, wbijamy się w następne i robimy półsłupek. Kolejne oczko, półsłupek i tak pracujemy półsłupkami do końca okrążenia. Następnie zrobimy oczko łańcuszka, obrócimy robótkę i kolejny rząd półsłupków, tym razem pod tylną nitkę. Ostatnie oczko, półsłupek, oczko łańcuszka, obracamy robótkę. I teraz, jak sobie tak złapiemy, to mamy te literki V, oczka u góry, wbijamy się tylko i wyłącznie pod tylną nitkę oczka. Nie pod całe oczko, tylko pod tylną nitkę. I mamy pierwszy półsłupek, następne oczko, tylna nitka, drugi półsłupek, następne oczko, tylna nitka, półsłupek. I mamy tych półsłupków na tej prostej drodze dokładnie 14. Więc możemy sobie je liczyć, żeby nam się tutaj na końcu nie pomyliło, dokąd szydełkujemy. 14 półsłupków pod tylną nitkę, oczko łańcuszka, obracamy robótkę i ponownie 14 półsłupków pod tylną nitkę. Rzędów ma być dokładnie 28. Spotkamy się za jakiś czas. Pokażę Wam, jak te rzędy policzyć, jeżeli gdzieś się pogubicie po drodze. I wówczas przejdziemy już do szydełkowania tunezyjskiego. Mam dokładnie 28 rzędów zrobionych. Układam sobie robótkę w ten sposób, że ta końcówka, ten początek jest na dole. I teraz każde z tych żeberek, które tutaj widać, to są dokładnie 2 rzędy. Czyli pierwsze żeberko to są 2 rzędy. I w ten sposób można sobie policzyć, jak daleko jesteśmy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. I to ostatnie żeberko też musi być takie zamknięte, żebyśmy miały pewność, że tutaj również są 2 rzędy. I mamy tą ostatnią pętelkę na szydełku. Zmieniamy teraz szydełko na tunezyjskie. Ja zmieniam na szóstkę z żyłką. Można zmienić na zwykłe szydełko tunezyjskie o rozmiar właśnie większy. Będziemy teraz nabierać na szydełko oczka. Pierwsze oczko, które jest na szydełku, już jest zarezerwowane dla pierwszego rzędu półsłupków. Każdy z tych żeberek, tak jak wspomniałam, to jest jeden rząd półsłupków. Mamy ich dokładnie 28, więc mamy nabrać teraz 28 oczek na szydełko tunezyjskie. Wbijamy się zatem raz po jednej stronie żeberka, raz po drugiej stronie żeberka. Wybieramy miejsce wbicia, pobieramy pętelkę, zostawiamy ją na szydełku, następny rząd tuż obok, pobieramy, zostawiamy na szydełku, przechodzimy do następnego żeberka, pobieramy, zostawiamy, następne oczko pobieramy, następne oczko pobieramy i tak do końca rzędu. Możemy sobie na koniec policzyć te pętelki, które mamy na szydełku, czy jest ich dokładnie tyle samo, ile rzędów ściągacza.
przedostatnie oczko i tutaj mamy ten łańcuszek początkowy, wbijamy się pod łańcuszek początkowy i pobieramy i mamy 28 oczek nabranych. To jest pierwszy rządek na szydełku tunezyjskim. Wykonujemy 2 klasyczne rzędy, czyli teraz ściągamy oczka w drugą stronę. Pobieramy, przeciągamy pod pierwszą pętelką, następnie pobieramy, przeciągamy pod 2 pętelkami. Pierwsza, druga. I znowu pobieramy, pierwsza, druga. Pobieramy, pierwsza, druga. I ściągamy w ten sposób oczka aż do końca rzędu, czyli tylko pierwsze oczko spuszczamy pojedyncze, natomiast pozostałe już oczka spuszczamy parami, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2 i tak do końca rzędu, aż zostanie tylko 1 pętelka na szydełku. Pobieramy przez 2, pobieramy przez ostatnie 2. Mamy pierwszy rząd zrobiony, przechodzimy do drugiego, a później już zaczniemy rozszerzać naszą rękawiczkę, żeby przygotować to miejsce, które nam jest potrzebne, żeby było wygodnie tutaj, gdzie jest dłoń najszersza. Teraz jak sobie tak delikatnie rozciągniemy robótkę, to mamy tutaj oczka, które się składają z 2 nitek. Tu są 2 nitki, tu są 2 nitki, tu są 2 nitki. Wbijamy się dokładnie pomiędzy te 2 nitki, tak żeby szydełko przeszło nam na drugą stronę. Pobieramy, przeciągamy i to oczko, zobaczcie, się teraz prostuje i właśnie dlatego będzie wyglądało jak oczko robione na drutach albo jak oczko robione ściegiem tkanym na zwykłym szydełku. Przechodzimy do następnej pętelki, następnego oczka, ponownie między te 2 nitki. Pobieramy następne oczko, znowu między 2 nitki, pobieramy kolejne. I tak mamy mieć cały czas 28 pętelek na szydełku. Można je liczyć, żeby na pewno, żeby mieć pewność, że żadnego oczka się nie pominęło. To jest drugi rządek bez dodawania, a za chwilę zaczniemy rozszerzać robótkę. Ostatnie 2 oczka nabierane zwykłą metodą i teraz mamy jeszcze oczko brzegowe. Oczko brzegowe łapiemy w ten sposób, że jak sobie obrócimy robótkę w ten sposób, to mamy 2 takie nitki brzegowe. Tutaj jest tak wygląda oczko brzegowe. Ono się składa tutaj z 3 nitek tak naprawdę. Tu na brzegu są 3 nitki. My się wbijamy pod te 2 zewnętrzne, pobieramy, przeciągamy i żeby zobaczyć, czy nam dobrze wyszło, no to właśnie po wyprostowaniu mamy tutaj osiągnąć taką, mamy mieć taką ładną literkę V, ładne oczko, tak jak robione na drutach. Jeżeli tak to wygląda, to jest wszystko w porządku. I ściągamy oczka z szydełka, robimy nawrót, czyli pobieramy, przeciągamy pod 1 pętelką, a od tego momentu pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, identycznie jak w poprzednim rzędzie. Mamy 2 zrobione rzędy zwykłe i teraz będziemy robić rzędy z dodawaniem. Zrobi nam się tutaj właśnie taki fragment. Będziemy te wszystkie oczka dodawać i robimy to w ten sposób, że sobie planujemy. Będziemy dodawać dodatkowe 6. oczko od tej strony i 6. oczko od tej strony. Chcemy, żeby było symetrycznie, wtedy właśnie mamy taki fajny efekt, że to wygląda jakby tutaj w tym jednym miejscu było takie rozszerzenie. Myślę, że akurat gdzie tutaj będzie kciuk, wygląda to bardzo fajnie. Oczywiście można sobie też zrobić tak, że dodajemy w dowolnym miejscu, bo tak naprawdę potrzebujemy teraz zrobić 6 kolejnych rzędów z dodawaniem po 2 oczka na rząd. Potrzebujemy dodać dokładnie 12 oczek.
I zrobiłam też wersję próbną taką, gdzie dodałam no, w jakichś dowolnych miejscach. W 6 kolejnych rzędach te 12 oczek łącznie i też wyszło fajnie, natomiast mnie się bardziej ta wersja na czerwonej rękawiczce z takim jakby szwem podoba, więc taką wersję Wam pokażę. Mamy pierwsze oczko na szydełku, więc oczywiście tak jak poprzednio pomijamy to pierwsze oczko, tego nie liczymy. Nabieramy następne oczko, to jest oczko drugie, następne oczko trzecie, następne oczko czwarte, następne oczko piąte, a szóste robimy dodatkowo. I teraz tak, jak sobie to rozszerzałyśmy i tutaj w to oczko w środek wkładałyśmy szydełko i pracowałyśmy, to teraz zrobimy dodatkowe oczko, dodatkowe pobranie pomiędzy tym oczkiem a tym, czyli tuż przed tym oczkiem, w przestrzeń pomiędzy, wkładamy szydełko, pobieramy, mamy teraz szóste oczko na szydełku, a dalej już pracujemy normalnie między nóżkami tego oczka, czyli wbijamy się w oczko, które jest zaraz obok, mamy siódme oczko, ósme, dziewiąte i możemy sobie liczyć w ten sposób, bo wiemy, że mamy 28, natomiast ja będę się zbliżała powoli do końca i kiedy mniej więcej będę widziała, że te 6 oczek, 7 do końca mi zostało, to wtedy po prostu policzę oczka, które zostały. Za chwilę to pokażę, co mam na myśli. Jeszcze sekundkę, kilka oczek dokładamy. Tu nic nie dodajemy. I teraz mniej więcej, kiedy taki fragment mam do końca, to sobie robótkę prostuję, ponieważ te oczka są dosyć ładnie widoczne. Mam oczko brzegowe, to jest pierwsze, następnie drugie, trzecie, czwarte, piąte i za nim tutaj, za tym oczkiem, chcę również mieć oczko dodatkowe. Chcę, żeby ta strona i ta była dokładnie symetryczna, więc robię jeszcze w jednym oczku oczko zwykłe. Jeszcze raz pokażę i kiedy zostaje nam 5 oczek do końca, raz, dwa, trzy, cztery i brzegowe piąte, to tutaj również pomiędzy oczkami, tuż przed tym następnym oczkiem, kolejne dokładam, nabierając nitkę w tej przestrzeni. A następnie zamykam, pobieram ostatnie 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i piąte to oczko brzegowe, te brzegowe dwie nitki. Następnie ściągamy oczka z szydełka, tak jak zawsze pobieramy przez pierwszą pętelkę, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie i tak do końca tego rzędu. I mamy zrobiony pierwszy rząd z dodawaniem 2 oczek. Takich rzędów robimy dokładnie 6. Oczka dodajemy za każdym razem w tym samym miejscu, tworząc 6. dodatkowe oczko, zarówno z lewej strony, jak i z prawej. I rząd zamknięty. Kolejny rząd z dodawaniem. Pierwsze oczko jest na szydełku, drugie oczko nabieram, raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6 robię tu pomiędzy, 6, następnie w pętelkę, 7 i tak dalej, aż do drugiej strony. I ponownie, kiedy będę się zbliżała mniej więcej do końca, policzę sobie oczka od drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. O, idealnie. Czyli za tym oczkiem, które zrobiłam w przestrzeń, robię dodatkowe oczko, a następnie pobieram kolejne 5. Raz, dwa, trzy, 4 i 5 brzegowe. Czyli za każdym razem będzie tak, że 6 oczko od tej strony jest oczkiem dodanym, 6 oczko od tej strony również jest oczkiem dodanym.
pobieramy, ściągamy przez jedną, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie i tak dalej, ściągamy do końca. I to jest nasz drugi rząd, w którym dodałyśmy po 2 oczka, czyli łącznie 4. Mamy dodać łącznie oczek 12, czyli zrobić 6 takich rzędów. Zatem 4 kolejne rzędy robimy identycznie, znowu dodajemy 6 z tej strony, 6 z tej strony i zaraz Wam pokażę efekt. Właśnie tak to będzie wyglądało. Będzie nam się tutaj ta liczba oczek po tej stronie będzie cały czas taka sama, dzięki czemu to dodawanie będzie właśnie wyglądało jak taki szef i później jak założymy tę rękawiczkę, to będzie to bardzo fajnie i bardzo symetrycznie wyglądać. Zatem ja teraz ściągam do końca ten rządek i robię jeszcze 4 identycznie. Wówczas się spotkamy. Mamy zrobione całe rozszerzenie. Zdejmę sobie szydełko, żeby mi tutaj nie skakało i nie przeszkadzało. Rozłóżmy to sobie i zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak sweterek robiony reglanem. Myślę, że tą metodę można spokojnie zastosować również w sweterku. Być może kiedyś się o to właśnie pokuszę. Mamy zrobione te 2 rozszerzenia, które będą na kciuk. Teraz zrobimy jeszcze delikatne wydłużenie, żeby w ten kciuk też nam było ciepło. Zrobimy teraz 2 rzędy tylko i wyłącznie zwykłych pętelek bez dodawania. Miałyśmy na początku 28 pętelek, dodałyśmy dodatkowe 12 w 6 rzędach po 2, czyli razem mamy 40 pętelek. Zatem teraz 2 rzędy, które będą właśnie miały 40 oczek. Pierwsze oczko na szydełku, pobieramy następne, pobieramy następne, pobieramy następne i tutaj już nic nie dodajemy, tylko zakładamy każde z oczek na szydełko, a następnie tą stałą metodą ściągamy z szydełka. To będzie pierwszy rząd, a następnie drugi raz znowu zakładamy 40 pętelek na szydełko i ściągamy tak samo. Do końca powrót, do końca powrót i wtedy się spotykamy. Będziemy miały zakończony cały ten fragment do kciuka. Przejdziemy na tę część. Zdjęłam już wszystkie oczka z tego drugiego rzędu pojedynczych pętelek bez dodawania. I teraz musimy opuścić wszystkie te oczka brzegowe tutaj, które są za tym jednym rozszerzeniem i te, które będą tutaj. Opuszczamy z tej strony 6 oczek i z tej strony 6 oczek, czyli na środku zostanie nam znowu dokładnie 28. Zatem ta część górna będzie dokładnie tej samej szerokości, co pierwszy rządek na samym początku, który robiłyśmy. I jak to zrobić? 6 kolejnych oczek teraz z prawej strony zamykamy oczkami ścisłymi i robimy to w następujący sposób. Mamy pętelkę na szydełku, której nie liczymy. Wbijamy się w kolejne oczko pod tą nitkę, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tą nitką i pod pętelką na szydełku i mamy w ten sposób oczkiem ścisłym zamkniętą pierwszą pętelkę. Wbijamy się w kolejną pętelkę od przodu. Nie przebijamy się na drugą stronę robótki, tylko od przodu. Pobieramy, oczkiem ścisłym zamykamy drugie oczko. Następna pętelka, zamykamy trzecie oczko. Pętelka, zamykamy czwarte oczko. Pętelka, zamykamy piąte oczko i ostatnia pętelka, zamykamy szóste oczko. Następnie 28 oczek, licząc już z tym na szydełku, to jest nasze pierwsze oczko, nabieramy na szydełko, czyli wbijamy się w następne oczko klasycznie, już przebijając się między nóżki na drugą stronę robótki. Pobieramy, wyciągamy i mamy teraz 2 pętelki. Następne oczko, 3 pętelki, 4, 5 i teraz sobie liczymy 6 aż do 28. I mam 28 oczek nabrane. Po tej stronie zostawiam raz, 2, 3, 4, 5, 6 oczek, czyli wszystko się zgadza. Nie przejmujcie się, że tutaj z tej strony nie ma oczek ścisłych, bo tą stronę mamy już ładnie zamkniętą oczkami ścisłymi. To będziemy robić później. A teraz robimy 10 rzędów tylko i wyłącznie tej środkowej części. To jest rozpoczęty pierwszy rząd. Pobieram, ściągam jedno oczko z szydełka, pobieram 2 oczka, pobieram 2 oczka, pobieram 2 oczka i tak dalej do końca tego rzędu.
Następnie kolejne oczka analogicznie. Pobieramy te 28, już tutaj bez żadnego dodawania, bez odejmowania. Robimy proste rzędy do góry. W zależności od tego, ile tych rzędów zrobicie, tak wysoko tutaj te rękawiczki na palce będą nachodzić. Można tę liczbę rzędów do góry dostosować do siebie, jeżeli oczywiście robicie rękawiczki dla siebie. Ściągnęłam wszystkie. Wracam, pierwsze oczko, 2 pętelki, trzecia, czwarta, można liczyć, jak już ktoś ma wprawę, to nie musi. Nabieramy, wydłużamy środkową część, robimy teraz tę część. Tak jak wspomniałam, ja zrobiłam 10 rzędów, ile zrobicie, tyle będzie ok. I wtedy się spotkamy, już pozostanie nam tylko zakończenie górnej części, a następnie odpowiednie zeszycie. Kiedy już zdecydujecie, że rękawiczka jest odpowiedniej długości, możecie oczywiście to robić w ten sposób, że przymierzacie ją sobie i sprawdzacie, jak daleko na palce chcecie, żeby nachodziła. Ja zrobiłam chyba 5, 3, 4, tak, zrobiłam 5 rządków do góry. To odkładamy szydełko tunezyjskie i wracamy do szydełka zwykłego 5 mm. I teraz cały ten brzeg zamykamy oczkami ścisłymi, dokładnie tak samo jak zamykałyśmy tutaj. Czyli wbijamy teraz szydełko pod pętelkę, zostawiamy oczywiście w spokoju tę pętelkę, która jest tutaj. Wbijamy się pod następną pętelkę i robimy oczko ścisłe, następna pętelka, oczko ścisłe i tak całą tą prostą drogę zamykamy oczkami ścisłymi. Spotkamy się na końcu. Zamykamy do końca, przedostatnia pętelka, oczko ścisłe i zamykamy również to oczko brzegowe. I teraz składamy sobie już całość, dokładnie tak jak ma być. I zabieramy się teraz za łączenie. I zwróćcie uwagę, że tutaj mamy ten brzeg, którego nie zamykałyśmy oczkami ścisłymi. Czyli ten brzeg będzie zamknięty i jest ok. Teraz musimy zszyć ten fragment, żeby tutaj nam przy palcach ładnie się trzymało. Następnie oczkami ścisłymi przejdziemy przez ten brzeg, dzięki czemu otwór na kciuk będzie i dzięki czemu będzie równomiernie, symetrycznie wobec drugiej części zakończone, a następnie zszyjemy ten bok. I jak zszywamy? I teraz w jaki sposób zszywamy? Wbijamy się pod tylną pętelkę, łapiemy sobie robótkę w ten sposób, żeby widzieć te brzegowe oczka. Z oczka, które jest teraz, które mamy na szydełku pętelkę, tutaj wbijamy się pod tylną pętelkę tego oczka, a następnie pod najbardziej, tutaj zobaczcie, są te zewnętrzne pętelki, to również są brzegowe, tylne nitki tych brzegowych oczek. Wbijamy się pod jedną nitkę i robimy oczko ścisłe. Następne oczko, zewnętrzna pętelka, oczko ścisłe. I w ten sposób zszywamy aż do tego takiego narożnika, który łączy nam palce z częścią, gdzie będzie kciuk. I tutaj też zwracam uwagę, z tej strony może się zrobić taka większa dziurka, to jest przejście z tego naszego zwężania do części prostej, więc ja sobie robię to w ten sposób, że tutaj się wbijam jeszcze nisko pod oczko, a tutaj pod którąś z tych nitek, które tutaj mamy, tuż pod tą dziurką, żeby nam się zamknęła ta część tej dziurki. O, na przykład tutaj pobieram, przeciągam i zamykam i w ten sposób, zobaczcie, dziurka jest zamknięta, a to łączenie nie jest bardzo, bardzo widoczne. Teraz tutaj mamy tę część kciuka. Zatem przechodzimy do nitki oczkiem ścisłym, zamykamy teraz ten brzeg, dzięki czemu będzie pięknie, symetrycznie względem drugiej części. Zamykamy wszystkie pętelki. Wbijamy się również w brzegowe oczko, zamykamy i teraz znowu, zobaczcie, mamy zamkniętą górę, mamy zamknięte palce, mamy otwór na kciuk, a teraz zabieramy się za zszywanie tego boku i do momentu, kiedy przejdziemy tutaj na ściągacz, zszywamy dokładnie tak samo jak tutaj, czyli wbijamy się pod tylną pętelkę jednego oczka,
pod zewnętrzną, najbardziej zewnętrzną pętelkę drugiego oczka, drugiej strony i robimy oczka ścisłe. I tak przez cały czas, aż do ściągacza. Natomiast ściągacz również zszywamy oczkami ścisłymi, a tam czy się wbijamy pod całe oczko, czy się wbijamy tylko pod jedną nitkę, no to już nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. I teraz już mamy tylko i wyłącznie ściągacz. Tutaj po tej stronie mamy oczka początkowego łańcuszka, więc wbijam się pod cały łańcuszek, a tutaj albo pod całe oczko, albo tylko pod zewnętrzną pętelkę. To już jak tam nas szydełko poprowadzi, tak robimy. I tak zszywamy do końca. Jeżeli nic nam się tutaj w przeliczeniach nie pomyliło, to powinnyśmy dokładnie zamknąć rząd zaraz przy tej nitce początkowej. Zszywam do końca i spotkamy się, kiedy to już będzie zrobione. Ostatnie przeszycie, ostatnie oczko ścisłe. Następnie takie dodatkowe oczko łańcuszka. Obcinamy włóczkę, wyciągamy tę pętelkę i teraz zauważmy, że mamy obie nitki w jednym miejscu. Ja sobie teraz zakończenie robię w ten sposób, że wywijam ten brzeg. Obie nitki przy pomocy cieńszego szydełka przekładam tutaj pod oczkami trochę niżej. Następnie obie związuję na supełek i przycinam i to będzie już gotowe. Nasze mitenki prezentują się tak. Myślę, że to wygląda rewelacyjnie. Jest bardzo wygodne. Tak wyglądają na dłoni. Ja jestem zachwycona tym efektem. Mam nadzieję, że ten tutorial to będzie dla Was kolejna zachęta do tego, żeby zaprzyjaźnić się z metodą tunezyjską, z szydełkiem tunezyjskim. Ja polecam gorąco. Jest to moje najświeższe, najnowsze, ulubione hobby. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to wspólne rękawiczkowe dzierganie. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tym projekcie, zatem czekam jak zwykle na Wasze komentarze, czekam na wpisy, na oznaczenia mnie na Instagramie, na Facebooku. Jak zrobicie podobne rękawiczki, koniecznie się pochwalcie. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdą Wam. A dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Do zobaczenia.